Teraz tak, jeśli chodzi o to, co ty, Zygi, powiedziałaś, to ja się też tutaj z tobą zgodzę. Te wszystkie trzy komponenty, które wymieniliśmy, populizm, elitaryzm i egalitaryzm. Ja tutaj tylko krótko omówię jeszcze ze swojej perspektywy. Populizm, pomimo tego, że jest ostatnio tak bardzo stygmatyzowany, ja nie wiem, czy wiecie, ale ten Nigel Farage, ten, Tak. ten Anglik, on jest tam też z tej skrajnej prawicy, tam z tych konserwatystów. Jemu zamknęli konto w banku. Dlaczego? Dlatego, że głosi herezję tam jakieś, tak? Że nie mówi politycznie tego, co powinien mówić, tak? Wiadomo, populizm. O czym stanowi populizm? O tym, że będzie polityka bardzo miękka w kierunku ludzi, no a bardzo twarda w kierunku tych wszystkich instytucji, które mogą po prostu tych ludzi w jakiś sposób wykorzystywać, tak? Między innymi banków, tak? Także tak, populizm rzeczywiście może prowadzić pewne problemy, może prowadzić pewne konflikty, jednakże nie oszukujmy się, teraz płynnie przechodzę do elitaryzmu. Elity nigdy, ale to nigdy nie działały dla ludzi i nie działały w imieniu ludzi, tylko działały w swoim imieniu i w imieniu swoich interesów. I czy się zgodzimy z tym, czy nie, dowodów na to jest mnóstwo. Elity to jest tak nieuchwytna, tak ulotna grupa ludzi, którą jest niełatwo zdefiniować ze względu na to, że twarze, na które patrzymy, no są to tylko twarzami tych elit i tej grupy, które są po prostu wystawione na piedestał, a nie jest to rdzeniem tych naprawdę tak zwanych elit, tak? I proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje teraz. Ja pamiętam, kiedyś słyszałem takie powiedzenie i w sumie ja wtedy tego jeszcze nie rozumiałem, dawno temu słyszałem o tym, że w zdrowym społeczeństwie najbardziej dominującą, prominentną może nie dominującą, ale największą grupą jest grupa ta średniej klasy. Jeżeli grupa ta znika i jest tylko, ludzie są albo bardzo bogaci, albo bardzo biedni, no to takie społeczeństwo już zaczyna się kończyć. I proszę zwrócić uwagę, w jakim kierunku my teraz zmierzamy. Niestety, ale zmierzamy w tym kierunku. Tutaj, Artur, mógłbyś się wypowiedzieć na ten temat. Ja pamiętam, jak czytałem też książki historyczne, w średniowieczu, tak naprawdę to nie było średniowiecze, nie, no w sumie jeszcze było. W średniowieczu tak zwana szlachta zmuszała chłopów do tego, żeby kupowała z gorzelni szlachcica pewną ilość wódki, dlatego że szlachcic ma z tego interes. No i proszę zwrócić uwagę, później była nadwyżka, przepraszam, tej wódki, tak? No i po prostu ludzie, to się stało tak jakby taką inną walutą, nie? Kto na tym czerpał korzyści? Wiadomo, szlachcice i inni tam, hrabiowie, ci, którzy mieli gorzelnie, to ponoć tam w XVI wieku kwitło i było w XVI-XVII wieku kwitło. No i ponoć był taki boom, a dlaczego był ten boom? Dlatego, że była nadwyżka zboża, tak? No i proszę zwrócić uwagę, to jest na przykład elitaryzm, tak? Elitaryzm tak samo to są ciągłe konflikty, ciągłe wojny i ciągłe najazdy i walka o zasoby naturalne i o nowe tereny, tak? I teraz tak, przejdę do egalitaryzmu, przepraszam. Jeśli chodzi o egalitaryzm, to rzeczywiście ja tutaj tak sobie troszeczkę zakpiłem, przepraszam za to, ale ja nie uważam, że to jest najgorsze rozwiązanie, z tym, że tam można też, tak jak ty, Zygi, powiedziałaś, można to łatwo rozwiązać, bo można pomieszać te wszystkie rzeczy i z każdej z nich można by było wyciągnąć coś naprawdę wartościowego. Na przykład z elitaryzmu można by było wyciągnąć mądrość. Ludzie, którzy nadają się do rządzenia, mogliby zasiadać w Radzie Starszych, tak, i mogliby podejmować jakieś decyzje, ale te decyzje musiałyby być transparentne, a nie tak jak teraz jest. Wszystko się odbywa za zamkniętymi drzwiami, prawda? Jeśli z populizmu, oczywiście musielibyśmy wziąć dobro o te klasy, czy to klasę robotniczą, czy o ludzi zwykłych,
No należy o nich dbać, dlatego że no nie oszukujmy się, elity bez ludzi nie przeżyją, a ludzie bez elit tak, tak? A jeśli chodzi o egalitaryzm, to ja widzę to w ten sposób, że jeżeli miałoby dojść do jakiegoś tam dochodu gwarantowanego, no to musiałoby to być też na pewnych zasadach. Ja tak jak mówię, nie wiem, jakie musiałyby być tam haczyki, jakie miałyby być, ale na zasadzie takiej, że każdy ma zapewnione podstawowe rzeczy, podstawowe potrzeby są zaspokojone i to jest właśnie to, co ty, Arturze, mówiłeś, to jest na zasadzie tego prawa naturalnego. Jeżeli ja rodzę się tutaj jako człowiek, to ja nie muszę zabijać się po to, żeby zapłacić rachunki, po to, żeby mieć czego się napić, i ja nie mówię tutaj o alkoholu, tylko o wody, żeby mieć co do garka włożyć, tylko po prostu ja muszę mieć to zapewnione. I to jest ten dochód gwarantowany. Cała reszta jest do dopracowania i ja uważam, że to jest jak najbardziej do zrobienia, z tym, że tak jak ty, Zygi, powiedziałeś, teraz coś się rodzi i ja uważam, że coś nowego powstanie, z tym, że no będziemy musieli się nagłowić i przede wszystkim zagrożenie, i na tym skończę, zagrożenie, żeby ktoś mądry nie przejął tego i żeby nie zrobił sobie z tego jakiegoś tam nowego źródła dochodu, które oczywiście jest nietransparentne i nikt nie wie, o co chodzi, a tak naprawdę pokazuje się ludziom, że wszystko jest świetnie, no a za kulisami odbywa się cała wszystkie te machinacje. Nie? No to tylko tyle, to na tym zakończę. Ja niestety, wejdę tylko na dwa zdania. Ja niestety się obawiam tylko tego, że ten dochód gwarantowany ogólnie, bo ty cały czas zastanawiasz się nad haczykami, ja ci powiem, co mi do głowy przychodzi. Żeby wprowadzić dochód gwarantowany, to najpierw trzeba zubożyć kompletnie społeczeństwo, czyli musimy zabrać pieniądze wszystkim kompletnie ludziom, no z wyjątkiem tych bogatych, ale wszystkim ludziom, no bo z czegoś musimy płacić ten dochód gwarantowany. I te pieniądze są już. Więc zasada polega bardzo prosto na tym, bo jeżeli ja w tej chwili, załóżmy, nie patrzę wam w portfele, chłopaki, ale załóżmy, jeden będzie miał więcej, drugi będzie miał mniej, załóżmy, i ja dzisiaj powiem, że daję po 1000 dolców każdemu, no to ten, który na przykład i tak ma tam, nie wiem, 50 000 gdzieś tam na boku w skarpecie, on i tak będzie czuł się bezpiecznie, bo on będzie sobie do tej skarpety dokładał, tak? A ten, który nie ma nic, on będzie sobie na chleb wydawał te 1000 dolców na przykład. Okay. No. Natomiast jeżeli doprowadzimy do stanu, że naszą trójkę doprowadzimy do kompletnego ubóstwa, tak? Zabierzemy wszystko, co człowiek ma i wtedy powiemy, to teraz ja jako dobry pan, wiesz co, ja ci dam teraz 1000 dolarów, to ty mnie będziesz po nogach całował. Bo ty zaznałeś biedę i teraz, o kurczę, ludzki pan. To jest pierwsza rzecz. Ale popatrzcie, wy ciągle siedzicie w tym, że będzie jakiś pan. W tej nowej przyszłości nie ma pana. Nie, to są spekulacje, Zygi, pamiętaj, my spekulujemy. Ale spekulujemy nad tym, że będzie pan? Nie, ja uważam, że ci, którzy są przy władzy, od razu nie oddadzą tej władzy. Dobra, ale słuchajcie, my nie mówimy o procesie. Spekulujemy na temat dochodu gwarantowanego na razie. Na jakich zasadach ten dochód gwarantowany miałby być? Tak naprawdę, ale tak. Okay. Natomiast jeżeli teraz druga rzecz, która mi się rodzi w głowie, to powiem wam tylko taką rzecz szybką, już ci, Zygi, oddaję głos. Druga rzecz, która mi się rodzi w głowie, to jeśli myślę na temat populizmu, to podstawową zasadą, wadą populizmu jest przede wszystkim dzielenie społeczeństwa na my i wy. To jest podstawowa wada populizmu, tak? I teraz zwróćcie uwagę, na czym polega paradoks. Znów nie będę bawił się w politykę, ale ciągle słyszymy takie świechtanie sobie, wycieranie twarzy tekstami, że ta partia czy tamta jest populistyczna, tak? Na przykład Konfederacja jest już typowo populistyczna, to jest typowo populistyczna partia. Ja to słyszę na potęgę, tak? Są wszystkie populistyczne. No tak, ale chcę tylko powiedzieć, to jest typowo, ale nie słyszymy, że PiS jest, czy Platforma jest populistyczna, ale Konfederacja jest populistyczna na potęgę. Platformie nie. Ale teraz zwróćcie uwagę na inną rzecz, bardzo ciekawą. Bo Konfederacja dzieli społeczeństwo na my i wy, tak? W porządku.
Tylko cofnijmy się 3 lata wcześniej, kiedy był cudowny sok z gumi jagód. To dzielono społeczeństwo na wy i my, a Konfederacja... Foliarzy i niefoliarzy. Tak, a Konfederacja była jedyną grupą, która się temu przeciwstawiała. Tak naprawdę. Czyli dochodzimy do takiego przekonania, że kto krzyczy najgłośniej łapać złodzieja? Złodziej. Co, to jest ciekawe, przepraszam, jeżeli mogę, to jest ciekawe to, co powiedziałeś. Dlatego, że widzisz, mówi się, że populizm prowadzi do takiego rozłamu społeczeństwa, my i wy, ale elity też do tego prowadzą, tylko Tak. że one mają na tyle dużo rozumu, że one wprowadzają to w społeczeństwa w sposób tak zawoalowany, że bardzo trudno jest to dostrzec. Różnica polega na tym, że w przypadku elitaryzmu ty powinieneś się domyśleć, że tam jest pan, a ja jestem niżej. Natomiast w przypadku populizmu to się otwarcie mówi, słuchajcie, my tak, a wy tak. No i tyle. No właśnie, a ja tak jak patrzę w przypadku, ja mówię tutaj od razu, ja nie jestem za elitaryzmem, za takim totalnym elitaryzmem, jaki ma miejsce teraz, ale nie jestem też za eliminowaniem go w sposób definitywny i ostateczny. Nie, zdecydowanie nie, dlatego że elitaryzm wykazuje się wiedzą, edukacją, mądrością i wykazuje się wszystkim tym, jeżeli można by to było połączyć w odpowiednich proporcjach z innymi tymi wartościami, wyszłaby naprawdę bardzo fajna mieszanka. Z tym, że no jest tak, jak jest obecnie, niestety, tak jak mówię, ponownie powtarzam, nasz system oparty na konsumpcjonizmie prowadzi do chciwości, do zachłanności, no i niestety, no i kończy się to w taki sposób, w jaki się kończy teraz, tak, że każdy chce jak najwięcej, dlatego, że tak naprawdę to pieniądze, to władza, tak. I ja, jeśli chodzi tak na zakończenie tej mojej wypowiedzi teraz, jeśli chodzi o elitaryzm, bo o tym mówię cały czas, no ja nie jestem przeciwko, ale nie jestem za tym, żeby on istniał w takiej formie, w jakiej istnieje teraz. Tak jak mówię, ja tutaj wynotowałem sobie wszystkie wady i zalety wszystkich tych 3 systemów. Są one ciekawe. Ja nie będę ich tutaj czytał, jednakże zgodzę się tutaj z Zygim. Można by było połączyć to wszystko i rzeczywiście można by było stworzyć coś bardzo fajnego, z tym, że ja osobiście, to jest moja opinia, i ja nie wierzę, że ci, którzy są przy władzy i ci, którzy są, Zygi, daj mi tylko dokończyć, ci, którzy teraz trzęsą całym tym folwarkiem i oni są na piedestale i ich zdanie się liczy najbardziej i każdy wykonuje ich polecenia i rozkazy, ja nie wierzę, że oni odejdą od nie wierzę w to. Słuchaj, ale to po co mówimy o resecie dzisiaj? My mówimy o czasie po resecie. Wiesz, jest reset. Nie ma elit, nie ma... Słuchajcie, przede wszystkim tak. Ale to dobrze, spekulujemy. To ja spekuluję w ten sposób, że ja nie będzie wierzę, resetu, że cały czas będzie że będzie reset, ale ten reset może być, nie będzie. Może być przeprowadzony w sposób kontrolowany tak, żeby ogłupić tych ludzi, to nie będzie reset. Nie, to będzie reset, tylko to będzie reset znowu w drugą stronę. No, to dla mnie nie. Dalej będziemy tkwili w manipulacji. Dla mnie. Nie? Ja chciałbym tu być wyrazisty, nie? Że reset to jest reset. Czyli zaczynamy wszystko od nowa. To jest dla mnie reset, a nie coś takiego miękkiego, że nam się będzie wydawało, że to jest reset i tak dalej. Więc nie, ja nie mówię tutaj o niczym miękkim. Wiecie, chodzi o naszą dyskusję, nie? Albo sobie tą dyskusję prowadzimy w kierunku, że nie wiemy, co się stanie, może będzie reset, a może oni to przejmą. No to wtedy tak naprawdę, słuchajcie, ta dyskusja będzie miałka. Jeśli zakładamy sobie, że jest reset i mówimy o tym, co będzie po resecie, to mówmy o tym, co będzie po resecie. Dobrze, zdefiniujmy najpierw. Jest reset i zaczynamy cywilizację od nowa, czy jak? Sorry, że wejdę w słowo, ale tu są jedne rzeczy, bo ja ze Sławkiem zakładam, Zygi, kwestię, że ktoś ten reset spowoduje i dojdzie do tego resetu
za czyimś pośrednictwem, natomiast ty zakładasz, że będzie reset samoistny, sam z siebie. Nie samoistny, nie samoistny, ale reset może być albo w rękach tych, którzy dzisiaj rządzą i dla mnie to nie jest reset, tylko to jest jakby ciąg dalszy, tylko manipulacja, albo będzie reset tych, którzy faktycznie są suwerenem. A w jaki sposób miałoby dojść do tego resetu? Pospekulujmy. Słuchajcie, ale myśmy pół godziny temu powiedzieli, że nie będziemy rozgryzać, jak do tego dojdzie. Okay. Może to będzie katastrofa, może to będą finanse, może coś innego. I chcieliśmy puścić wodze fantazji, co ma być po. A my ciągle wracamy do tego, jak jest. Wiesz co? Dlatego, że ja, tak jak powiedziałem, pomimo tego, że ja wierzę, że bez resetu się nie obejdzie, ale ja nie widzę tego, jakby miało dojść do tego, i to mówię, ja nie widzę tego, ja nie widzę, jakby miało dojść do tego w sposób taki, żeby naprawdę wyzerować wszystko. Bo wyzerowanie to może nie mówmy o przyszłości, tylko ciągnijmy to, jak ma dojść do resetu. No bo wiecie, wstawianie naszej przyszłości, ale wątpienie jednocześnie, czy to dojdzie, to nie ma sensu dla naszych widzów, nie? Wiesz co? Dobrze, okej, zgodzę się z tobą, Zygi. Ale czujesz, wiesz, o co mi chodzi? Ja się nie przeciwstawiam, tylko że jakby wiem, o co ci chodzi. Mówienie o przyszłości, jak ona ma wyglądać, czy to ma być elitaryzm, czy połączenie i tak dalej, nie ma sensu, kiedy my jakby mówimy, że nie może do tego resetu dojść tak zgodnie z tym, czego oczekuje cywilizacja. Nie. Ja nie mówię, że nie może. Ja mówię, że ja tego nie widzę, a to jest bardzo duża różnica, bo to, co ja widzę, tak jak widzisz, ja już okulary muszę nosić i ja wiele rzeczy mogę nie widzieć. Także wiesz, dobra, to, że ja nie to widzę może tak, czegoś, to słuchajcie, to pociągnijmy jednak mimo wszystko, bo mnie frapuje ten wątek tej przyszłości, pociągnijmy to, bo to też daje nadzieję. My nie wątpimy znowu, tylko dajemy jakąś nadzieję i też o to chodzi w tym panelu dyskusyjnym. Nie? Dobrze. Przede wszystkim chciałbym też zaprotestować pomiędzy temu, że elity dzisiaj widzimy jako zło, tak jak ty to powiedziałeś, Sławek, że to jest nic dobrego nie wyszło z elitaryzmu i jakby, że elity są złe, ale słuchajcie, trzeba na nowo zdefiniować tym, czym są elity, bo przecież grupy złodziejskie, bandyckie, czy naprawdę one są elitami, czy my tylko je z rozpędu nazywamy elitami? Dla mnie elity to są ludzie mądrzy, uczciwi, pracowici, dbający o wartości społeczne, a nie tylko wyłącznie swoje. Dla mnie to jest elita. Dobrze, to wiesz co, jeżeli ja mogę skomentować, jeśli chodzi o elity, ja tak jak powiedziałem, dla mnie mądrość, edukacja i tak samo te wszystkie sprawy związane z wykształceniem. Ja powiem ci to, co nam powiedział kiedyś taki doktor na wykładzie z ekonomii. Złodziej tak naprawdę dla państwa nie jest wcale zły, bo jeżeli wyobraź sobie, jeżeli płyniesz na statku i ktoś komuś coś ukradnie, to dobro, które zostało ukradzione, i tak zostaje na statku. Wszystko zależy od tego, czy to dobro, czy te pieniądze, tak, dlatego i ten statek ma cały czas taką samą wartość. Wszystko zależy od tego, czy te dobre, czy te pieniądze, klejnoty, czy cokolwiek zostało, wiesz co, ukradzione, czy nie zostanie wywiezione z tego kraju i nie zostanie zdeponowane gdzie indziej. Nie? Ja się z tobą zupełnie nie zgodzę. No dobrze, okej. I teraz zupełnie. No dobrze, i teraz pozwól mi dokończyć. Jeśli chodzi o elity, to one właśnie robią w ten sposób. Ja nie mówię, że one są złe, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te na przykład firmy, żeby nie nazywać po imieniu, które są międzynarodowe i które lokują swoje pieniądze tam, gdzie nie płacą żadnych podatków, dobrze wiesz, że dla społeczeństwa z tego nic nie ma. No i niestety to są elity. No wiesz, proszę bardzo. Dla mnie nie ma tutaj relatywizmu. To słuchaj, albo czarne jest czarne, albo białe jest białe. Złodziej jest złodziejem i nawet jeśli on to wybuduje sobie duży ośrodek w górach, to on dalej jest złodziejem i zostawi. Ja nie pochwalam tego. Ja mówię, że nie pochwalam tego, tylko mówię ci to, co ten ekonomista nam powiedział. Nie, i to jest takie ciekawe podejście, okej? Proszę cię bardzo. Słuchajcie, dobra, a propos dochodu gwarantowanego. To jest frapujące w ogóle. Bo w postępie świata, jaki mamy od zarania, w którym były te załamki różne, ale ciągle żyjemy, więc jesteśmy w tym postępie, były różne sytuacje, w których
społeczeństwa wypracowywały sobie pewne nadwyżki albo nie wypracowywały. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której tak naprawdę społeczeństwa wypracowały ogromne nadwyżki, zarówno intelektualne, technologiczne, jak i finansowe. Co chcę przez to powiedzieć? Słuchajcie, ja wiem, że my jeszcze, i ktoś mnie tutaj pewnie wrzuci pod autobus, jak to powiem, ale słuchajcie, jak myślicie, czyją zasługą jest to, że powstaje fabryka, w której dziś produkujemy automatycznie przy pomocy sztucznej inteligencji i setek automatów jakieś piękne rzeczy, które są nam potrzebne albo mniej potrzebne? Czyją zasługą jest? Nie mówię czyją własnością, czyją zasługą? Komu zadajesz pytanie? Wszystkim. Widzom przede wszystkim. Kto chce się... Artur, ty chcesz się wypowiedzieć? Ja powiem tak, zasługą na pewno ludzkości jest, że coś takiego powstaje. Natomiast we mnie dalej, wiesz co, powiem ci szczerze, Zygi, może ja hamuję tą dyskusję, ale siedzą dwie takie rzeczy, bo to, co ty nazwałeś, zdefiniowałeś elitę, prawda? To ja się z tobą zgadzam, a to prowadzi do wniosku, że my nie mamy elity i tyle. Nie mamy. Nie istnieje elita. Tak, to jest pierwsza podstawowa albo jest elita, ale ona w tej chwili chyli głowę i jest cicho. No tak, bo twoja definicja elity jest słuszna w mojej ocenie, natomiast pokazuje, że ci ludzie, którzy mienią się być elitą, tą elitą nie są po prostu. To pierwsza rzecz, tak? A druga rzecz, która siedzi ciągle przez tą dyskusję u mnie w głowie, to inna rzecz, bo też staram się ciebie zrozumieć z tym, co ty mówisz, że załóżmy, będzie ten reset, załóżmy, przeprowadzony przez kogoś i on będzie czystą manipulacją. Zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym. Albo, że będzie reset na skutek, nie wiem, czegoś, wielkiego wybuchu, tak? Bo tak to ujmę, nie? Ogólnie. Zgadzam się z tobą. Tylko moje pytanie jest takie. Kto miałby ocenić, czy już ten reset nastąpił, czy nie? Każdy z nas osobna. Bo jeżeli ja tak... ci powiem tak, jeśli zaraz nam zgaśnie światło i już go nie będzie szło włączyć przez następne 42 godziny, to prawdopodobnie mamy reset. To jest prosta, ocena jest prosta, tak? Jeśli nie poleci woda, mamy reset. Jeśli nie będę mógł wybrać z banku pieniędzy, to mamy reset. Ale zgadzam się, ale zakładamy, że wtedy musiałoby w całym społeczeństwie takie coś zaistnieć. Reset tak? nie będzie w Gliwicach, czy wiesz, tu w San Antonio. On będzie wszędzie. Globalnie. No zgadza się. No wtedy, jeżeli będzie globalnie, tylko tak. Tylko, że teraz kto oceni, czy za tym resetem ktoś stoi, czy on nastąpił samoistnie. Dla mnie... To jest dobre pytanie, bo ja chyba dla rozumiem, mnie o co ci cały chodzi, czas Artur. jest bardzo miękka granica między, bo tak. ja rozumiem ciebie, że ktoś może spowodować reset, ale będzie to jakiś dalszy ciąg manipulacji, tak? Ktoś albo coś. Albo coś. Albo coś, no jak to nazwiemy. Tylko kto oceni? Ja ci powiem, jak to moim zdaniem będzie wyglądało. Będzie spora rzesza ludzi zadawała takie pytanie jak ty w tej chwili i będzie siedziała i myślała o tym, czy to jest prawdziwy reset, czy nie. I będą siedzieli, nie? I będą czekali prawdopodobnie, aż ktoś im to powie, albo będą czekali na jakiegoś, wiesz, zbawcę, który im pomoże. I będzie druga część ludzi, która będzie gotowa na to i już nie będzie się oglądała, tylko, no kurde, będzie musiała wybudować studnię, bo nie ma wody, tak? Albo w końcu znajdą elektryka i naprawią te solary i ta woda poleci. Wszystko będzie w rękach społeczeństwa, ludzi. I jakby jeśli społeczeństwo będzie się odnawiało oddolnie, ale znając pewne ramy przed resetem, w jakich się chce zachować, to będzie ciężko, ale pójdzie to gładko oddolnie. Najgorszy reset byłby taki, jaki ty przed chwilą przedstawiłeś, czyli jest to manipulacja i tak naprawdę to nie będzie reset, tylko to będzie inna strona tego samego medalu. Ale dajcie mi skończyć myśl o dochodzie gwarantowanym.
Teraz abstrahuję też zrobię zastrzeżenie, że nie myślę o dochodzie gwarantowanym, jaki proponuje Klaus Schwab, bo za tym kryją się warunki. To nie jest dochód bezwarunkowy, tylko warunkowy. Jeśli spełnisz pewne wymagania. Nie, ja nie myślę o czymś takim. Ale Sławek zadał słuszne skądinąd pytanie, z czego to sfinansować. No i przychodzi zaraz na myśl pytanie, no to komuś trzeba zabrać, żeby komuś dać coś. Dokładnie tak. Otóż słuchajcie, wcale nie. Bo na naszych oczach dokonano wielu magicznych sztuczek od początku industrializacji, kiedy powiedziano nam, że to wszystko, ta fabryka, która produkowała, nie wiem, tam tkaniny w Łodzi albo huta żelaza w Katowicach, to zostało zbudowane tymi rękoma i wskazano palcem na jedną osobę. Tak naprawdę to jest własność intelektualna tych, którzy wymyślili te zasady, a potem stworzyli maszyny, własność intelektualna zaznaczam, a potem stworzyli cały proces wytapiania tego żelaza, a potem jeszcze wymyślili, jak zrobić to, żeby to było bezpieczne, jak doprowadzić do tego, żeby z tego odkuć odpowiednie teowniki, cełowniki, to co ja znam. Wiecie o co chodzi. Cały proces intelektualny to my. To nie jest ten jeden przedsiębiorca. Mechanizmem, który pozwolił na przejęcie tej własności intelektualnej, był pieniądz. On spowodował, że my potraktowaliśmy tego, kto wyłożył te pieniądze, że on jest właścicielem wszystkiego. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy ogromną rzeszę fabryk, która produkuje bez jednego człowieka, no prawie. Tam dozorca jakiś, chociaż nie wiem, czy już do końca. I tak naprawdę pomyślcie o tym, że tam zostało nieprzyjętych do pracy albo zwolnionych z pracy tysiące ludzi, albo setki tysięcy ludzi, za których odprowadzano podatki, wszystkie inne opłaty, ZUS-y, SRUS-y i tak dalej. Wybudowanie takiej fabryki spowodowało, że nie ma tych kosztów. One są, bo to są koszty utrzymania tych maszyn, ale one są nieistotnie mniejsze, istotnie mniejsze niż utrzymanie ludzi. Dlatego się buduje takie fabryki. No dobrze, gdzie idą te nadwyżki? Tylko do kieszeni właścicieli albo właściciela. Czyli elit. Rozumiesz? Tych, No tak. którzy się mienią elitami, nie? No i właśnie to jest dobrze, elitaryzm. Że użyłeś tego słowa mienią. No to tak, nie jest ale elitaryzm. to jest... Dla mnie to nie jest elitaryzm. Ale oni okrzyknęli się jako elity. To tak jakby nazwać, wiesz, mafię, że są elitą, nie? To jest mafia. Poczytaj sobie Wojciecha Smolińskiego. Ale on nie jest dla mnie wyrocznią. On nie jest nie, dla mnie on może nie być wyrocznią, z tym, że w momencie, kiedy przeczytasz, wiesz, zapoznasz się z tymi argumentami, to nagle zrozumiesz, że tak naprawdę to wszystko polega właśnie na tej strukturze. Ale Wojciech Sumliński przyjmuje nazewnictwo, które utworzyła mafia, że oni są elitą. Dlatego, że to najbardziej obrazowo, najbardziej obrazowo przemawia do ludzi. Dlatego, że jeżeli ale to jest kłamstwo. się Ale to jest kłamstwo. Okay. To nie jest prawda. To jest twoje zdanie. No dobra, to jest twoje zdanie. No ale nie zgadzasz się z tym zdaniem, że elitą są ludzie najmądrzejsi, najbardziej uczciwi, najbardziej pracowici? Nie zgadzam się i już ci powiem dlaczego. Ja takich ludzi nie spotkałem, a jeżeli spotkałem, to oni na pewno nie nazywali się elitami. Ale oni siebie nie muszą nazywać. Nie, to nie ma znaczenia. Nie, Zygi, to nie ma znaczenia. Zadałeś mi pytanie. Słuchajcie, ja wejdę wam szybciutko w słowo, tylko powiem, ja się z tobą, Zygi, zgadzam, że tak prawda jest, nie ma ZUS-ów, nie ma SRUS-ów, firma ma nadwyżki, z tych nadwyżek może wypłacać. Tylko chciałbym zadać kolejne pytanie, w imię czego? Dlaczego ja jako właściciel fabryki, który zniwelowałem koszty... No właśnie, właściciel fabryki. No właśnie. No tak to nazwijmy. No dobra, żeby doszło do czegoś takiego, musiałbyś znacjonalizować tą fabrykę. I wtedy coś takiego jest możliwe. Ale wy cały czas myślicie kategoriami sprzed resetu. Przed chwilą powiedzieliście sami, że ziemia jest własnością ludzi. Zygi, kiedy definiowaliśmy... Wiesz co, z całym szacunkiem, ja słyszałem już takie opinie, gdzie ludzie właśnie myślą wtedy, kiedy wszystko będzie pięknie i kolorowo. No i ja powiem ci szczerze, że ja się bardzo mocno na tym nacięłem.
Dlatego, że ludzie ci, którzy wiesz, No. mówią tak i świetnie mówią, że wszystko nagle się zmieni i tam czy z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok i będzie wszystko pięknie, kolorowo, w jaki sposób? Nikt nie potrafi ci powiedzieć tego. A ja nie Ale do końca Sławek, wierzę w to, że coś takiego może abstrahuję nastąpić. od ideologów, którzy mówią, że będą siedzieć na fajnych różowych krzesełkach, błąkać się po chmurkach i będą generować nowy, przyszły świat. Ja od tego abstrahuję, ja mówię o czymś zupełnie innym. Jest reset. Zostały nam fabryki, nie ma nic, nie ma przepływów finansowych, zostały nam rzeczy i umiejętności. Wyjdźmy z tego przekonania, że po resecie będzie tak samo jak przed resetem, czyli będzie jeden właściciel i będzie dalej kapitalizm i będzie dalej finansowanie tego. No albo siedzimy w jednym, albo wychodzimy poza ramy tego. Dobrze, wiesz co, dla mnie na razie to wychodzi poza ramy mojego pojmowania świata, ale bardzo wiele zmieniło się u mnie w ciągu 4 ostatnich lat i ja głęboko wierzę w to, że wiele się zmieni jeszcze w przyszłości. Ja tylko chcę jeszcze skomentować na temat tego, co Artur powiedział, co ty wracałeś do tego. Ja cię rozumiem, o co ci chodzi. Skąd będziemy wiedzieli, że to jest reset? Nie wiadomo. Dlatego, że to, że prądu nie ma, ja pamiętam za komuny, pamiętam jako dziecko, prądu nie było regularnie, gazu nie było regularnie, wody nie było regularnie. To nie był reset, to po prostu była rzeczywistość. Pojedźmy sobie do jakiegokolwiek innego państwa, trzeciego świata, tak to nazwę. Tam tak samo jest. Prądu nie ma regularnie. W Indiach tak samo. Ja pamiętam, wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie na prąd, wtedy, ale kiedy. Sławek, ale ty z całym szacunkiem, ale ty nie żyjesz ani w Indiach, ani w PRL-u. Ty nie, żyjesz w ale Anglii. wiesz. I co pomyślisz, jeśli jutro nie będzie u ciebie już prądu i nie będzie go przez następne 2 tygodnie i nie będzie wody i nie. No 2 tygodnie nie. No 2 tygodnie to nie, zgadza się. Nie będzie wody, nie będzie prądu, nie będzie dostaw towaru, nie ma benzyny, bo nie ma nic. Dobrze, odpowiem ci na to pytanie. Jeżeli nie ma dostaw prądu i wody i towaru przez dobę, jeżeli widzę, że nie ma reakcji rządu na to, no to znaczy, że coś jest grubo nie tak. Bo w Anglii na pewno, na 100% zapewniam cię, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, to na pewno rząd by podjął decyzję, że należy na przykład wodę dowozić cysternami, czy butelkowaną wodę, czy jakąkolwiek, tak, żeby po prostu ludzie mieli co pić. Nie? A wy chyba nie rozumiecie, czym jest reset, słuchajcie. Nie, zadałeś mi pytanie. Dobra, Zygi, zadałeś mi pytanie. Daj mi doprecyzować. Ja nie dam ci teraz, ja muszę dokończyć. I powiem ci, dlaczego muszę dokończyć, ze względu na to, że ja chcę się ustosunkować do tego, co Artur powiedział. Możesz nie wiedzieć, bo takie było pytanie, możesz nie wiedzieć, czy to jest reset, czy nie. I ja się zastanawiam, czy to jest reset. I ja ci odpowiadając teraz, mówię ci, że jeżeli nie ma czegoś przez pół doby, okej, awaria, może być. Jeżeli nie ma czegoś przez dobę, już się zaczynam zastanawiać, tak? Zapasy jakieś tam mam, nie? Jeżeli nie ma czegoś przez więcej niż dobę i widzę, że nie ma reakcji rządu na to, to wtedy ja bym już zaczął podejrzewać, że rzeczywiście doszło do resetu. Taka jest moja odpowiedź. To tylko doprecyzuję. Słuchajcie, całość załatwia prąd albo jego brak. Całość. Nie będzie nikt wody dowoził, bo nie będzie skąd. Dzisiaj mamy wodę zautomatyzowaną i w internecie, że tak powiem, tak? Wszystkie dostawy wody są regulowane przez internet. Pompy działają przez internet. Prąd, dostawy, jeśli prądu nie ma, nie mamy niczego, nie mamy dostaw towarów, bo są przez internet, są sterowane przez internet. Nie ma nic. Zygi, a słyszałeś o czymś takim, jak te generatory prądotwórcze? Nie, że. Słyszałeś, Słuchaj, ja to przeżyłem tutaj. Słyszałeś, że ta instalacja krytyczna ma zawsze podwójne zabezpieczenia? To powiem ci, jak to wyglądało u mnie 3 lata temu. Przez 2 tygodnie. Ja tylko wejdę w słowo, bo my mamy już ponad 1,5 godziny, więc powoli musimy jakoś lądować. Godzina 17 minut za nami. Aha. Ale podzielimy to. Jest włączone Dobra. Bo ja chciałem zadać pytanie, czy słyszałeś, Zygi, o wodzie w proszku? Słyszałem. Ja słyszałem. Trzeba ją rozpuścić. Słyszałem o tym. Wiecie co, kiedy 2-3 lata temu u mnie była zima stulecia
i tak naprawdę rozsadziło znaczy pompy, które dostarczały wodę, ale również transformatory, bo jak te nie miały chłodzenia, to wiecie, co się dzieje, nie? To siada cała infrastruktura. Czekaj Zygi, bo muszę zadać ci to pytanie. Powiedziałeś, że to było 2 tygodnie. Załóżmy, że teraz dochodzi do takiej samej sytuacji i ty odbierasz to jako reset. No i co wtedy robisz? Już wtedy zaczynasz organizować się, wiesz, z innymi ludźmi? Tak, przyszło mi to na myśl. Ja wtedy byłem w trudnej sytuacji, bo nie byłem u siebie w domu, tylko u kogoś. My już byliśmy zorganizowani. Na szczęście byłem w domu oficera, który też wiedział, co robić. On miał radiostację, z którą się połączył i upewniliśmy się, że jakby ten prąd i tak dalej, to jest sytuacja awaryjna. Ale ja byłem w tej dobrej sytuacji. Natomiast jakby odpowiadając na wątpliwości Artura, że przecież mamy tak zwane generatory, to powiem wam, że tak, jak wyjechałem tam od tych moich znajomych z resztką paliwa, ale miałem resztkę, bo myślałem, że jak będę wracał, to sobie zatankuję. Przyjeżdżam na pierwszą stację benzynową, nie ma prądu. Masz generator, no ale nie mam paliwa. Tak? Do generatora. No nie natankuję, bo nie mam prądu. Zajeżdżam na drugą stację, podobnie, trzecia podobnie. Był jeden, to było chyba już 15 mil od tego początkowego punktu, a mnie już się kończyło paliwo, totalnie. Zajeżdżam, mówię, najwyżej auto zostawię tu, mam tylko 5 km do domu, pójdę do domu. Tamten miał generator. Miał generator i pompy działały na stacji, ale przez następne pół godziny i potem już nic nie było. Bo już I jeszcze zatankowałeś. Jeszcze zatankowałem, bo nie było paliwa. Po prostu wszyscy już wykupili paliwo, nie było paliwa. Nie? Więc taka będzie rzeczywistość, a to było tylko 2 tygodnie awarii. Nie? Nie wiem, jak to będzie. Ale ja nie chcę być pesymistycznym i też nie chcę mówić, że dobra, to jutro tu musimy kupić generatory i tam 1000 litrów paliwa. Słuchajcie, nie, ja myślę, że reset będzie, nie chcę powiedzieć przyjazny, ale reset będzie trudny. Reset będzie trudny, ale on jest konieczny. I my jako społeczeństwo musimy się zorganizować przed resetem. Dlatego tu w Stanach na przykład jest strona internetowa Prepare for Change. Ta strona działa od 12 lat, jeśli nie więcej. Znam ją. Na stronie znajdziecie wszystkie awaryjne tak zwane protokoły. Co zrobić gdyby, tak? Jeśli nie ma tego, to zgłoś się tu. Jeśli nie działają telefony, to tu jest zbiórka, tu przyjęć, tu załatwiamy to. Pompa wodna jest tam i tam. To wszystko jest rozpracowane. Nie wiem, czy we wszystkich stanach i we wszystkich powiatach. Natomiast powiem wam tak, to powinno być zrobione wszędzie. W Anglii, w Polsce. Wiem, że Jakub Kuśpit ze swoją ekipą to robią. Duża grupa ludzi, która jest gotowa na... Oni to przewidują jako wojsko, że taki stan krytyczny prawdopodobnie nastąpi. Więc to, czy on nastąpi, ja nie wątpię. To, jak go przejdziemy, nie wiem. Ja uważam, że jeżeli miałoby coś przyjść, to tak jak mówili różni tam informatorzy, jeśli chodzi o słońce, rozbłysk słoneczny, który może doprowadzić do takiej awarii prądu właśnie jak ten chyba efekt Carringtona, jeśli się nie mylę. To był 1800. Chicago, Illinois, tak. Tak, to była północna półkula, nie? Także to jeżeli coś takiego by było, jeżeli coś takiego byłoby przyczyną, jak mówisz Sławek, to faktycznie można by to uznać za reset, bo ja mam wrażenie, że te nasze niedomówienia w tej całej dyskusji wiążą się... Definicja resetu. Przede wszystkim, wiesz co, że pojęcie resetu jest, natomiast my za uszami mamy to, co mówi ten Klaus Schwab cały, jego wizja resetu, tak? I to nas jakby ściąga w dół. I to nas po prostu ściąga w dół, bo jeżeli przyjmiemy zasadę i założenie, to co Sławek powiedziałeś, że coś wyniknie na przykład nie na zasadzie ludzi i wtedy się okaże, że to, co ty posiadasz, pieniądze papierowe, one nie mają żadnego kompletnie znaczenia, tak? Bo to nikogo nie interesuje, tak? Bo wiesz, i tak z tym nic nie zrobisz. Tym się nie najesz, oczywiście, tym się nie najesz, nie napijesz się pieniędzmi. I poza tym sam dojdziesz do przekonania, wiesz, w pewnym momencie dojdziesz do przekonania, że różnicy między $1 a $100 nie ma żadnej, bo to jest ta sama farba, to jest ten sam papier,
to jest tylko umowna nazwa, że coś jest więcej, a coś jest mniej, prawda? Dokładnie. Że dojdziesz w pewnym momencie do przekonania, że zegarek za $10 i za $1 000 000 wyznacza ten sam czas, tak? A Dokładnie. samochodem za 1000 zł i za 100 000 dojedziesz w to samo miejsce, nie? Także w pewnym momencie, wiesz, mówię, jeżeli zobaczysz, że właśnie to jest to, co nas ściąga. Nas ściąga, że za uszami mamy powiedziane, że jest ta wizja Klausa Schwaba, tak, nie? I że on mówi o resecie. Masz rację i popatrzcie, jak oni to sprytnie zrobili, bo przekonali nas, że reset jest zły. Tak? I co jeszcze tworzą? I tworzą iluzję, że tego resetu nie ma, nie będzie, dlatego że być nie może, tak? I ta iluzja może ciągle trwać i tak jak Artur tutaj mówi, my możemy przeoczyć, że tak naprawdę do tego resetu doszło, nie? No. Zobaczymy, jak to będzie. Na przykład, wiesz, jeśli chodzi o energię, no to powiem Ci, że 3 razy w ciągu doby w RPA cały czas wyłączają energię. Oni to by się zdziwili, jakby mieli cały dzień energię, nie? Tak. No więc nie, no, są takie kraje, oczywiście. Względne, wiesz, dla Ciebie byłoby to, załóżmy, dla Ciebie byłoby to, że Ci na 2 dni ktoś wyłączy prąd, dla Ciebie byłoby to szok, tak? Dla nich to nie do końca. Więc jest to pojęcie bardzo relatywne. Więc mówię, w mojej ocenie kwestia resetu zawarta jest w przyczynie tego resetu. Co jest przyczyną tego resetu, tak? Jeżeli ta przyczyna resetu wypływa spoza kwestii ludzkich, że nikt nie ma nad nią kontroli, to wtedy mówimy ok, jest reset, nikt nie ma na to wpływu, tak? Moim zdaniem, jeżeli doszłoby do naturalnego resetu, to na pewno by trąbiono na ulicach o tym, wojsko, policja, służby porządkowe musiałyby o tym mówić, dlatego że to byłby taki jakby stan klęski żywiołowej. Natomiast jeżeli będzie ten reset... Przypomnę Ci zimę stulecia w Teksasie. Ani jedna policja nam tego nie powiedziała. Słuchaj, wiesz co? Ja sami nie byli w stanie dojechać. No. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy ja chcę, wiesz co, komentować na temat USA i to z całym szacunkiem dla wszystkich Amerykanów, bo ja tak samo... Ale to nie chodzi, Sławek, zrozum, to nie chodzi o Amerykę, to nie są jakieś tam, wiesz, sprawy narodowe. Nie pojedziesz, bo tu nikt nie pojedzie, kiedy jest 2 centymetry śniegu, bo się wpieprzy do rowu. Z 30 000 samochodów wtedy leżało w rowie. Zygi, nie dojedzie ci żadna straż, nigdzie nie dojechały. Sorry. Ja nie wierzę w to, że jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to nie wierzę w to, że wojsko w Teksasie nie mogłoby wyjechać na przykład na interwencję. Mogłoby, tylko nie został wydany rozkaz. Polecam Ci moje filmy sprzed 3 lat, kiedy pokazałem, jak wojsko utknęło między Houston i San Antonio. No, po prostu to zobaczcie, no. Wiesz co, dobra, musiałbym się zapoznać z tym, ale no, mi się to w głowie nie mieści, dlatego że wiesz, że wojsko wszędzie, w każdych warunkach, jak była ta zima stulecia, gdzie? W Polsce. W latach, w których to w latach... No ja miałem 70., 80., 75. 70 któryś, ja byłem na tyle mały, że ja nie pamiętam tego. No to do pierwszego piętra śnieg był. Tak, dokładnie. No ale wojsko wtedy wyjeżdżało na ulicę, normalnie wyjeżdżało, bo dlatego, że było w stanie. Ja nie wierzę, że taka armia amerykańska nie mogłaby sobie, wiesz, pozwolić, bo 2 centymetry śniegu, wiesz, tego może... Pewnie gdyby użyli jakichś gąsienicowych pojazdów, to tak. Musisz wiedzieć o tym, że zima w Teksasie nie jest normalna. Ja tutaj nie ma opon zimowych. Nawet wojskowe pojazdy nie mają opon zimowych. Te pojazdy po prostu są opony zimowe. Wiesz, dobra, abstrahuję od tego. Po prostu nikt nie był przygotowany na to. Ja mówię o takich sytuacjach, kiedy po prostu wszystko stoi, bo nikt nie jest w stanie wyjechać. Straż pożarna nie była w stanie wyjechać. Straż pożarna, zgodzę się, policja, ale jeśli chodzi o wojsko, moim zdaniem coś jest grubo nie tak. Ja nie wierzę w coś takiego, że wojsko nie mogłoby operować w stanie, kiedy jest po prostu jakaś tam pogoda odbiegająca od normy. Ja Ci nie kłamię, ja Ci mówię, jak było. A ja nie mówię, że kłamiesz, Zygi. Ja podejrzewam, że coś takiego być może zostało zrobione. Zresztą pamiętasz, jak to było, znowu ja tutaj zaczynamy nowy temat. Pamiętacie, jak były te wszystkie huragany i to w Nowym Orleanie i to było lata temu, chyba z jakieś 10-15 lat temu. Pamiętacie, że wtedy miało dojść do takiej sytuacji i pamiętam, że to chłopaki z The Edge of Wonder mówili, w Nowym Orleanie oni mieli zgromadzić tak naprawdę wszystkich ludzi w tym stadionie,
tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi i tam miało dojść do dantejskich scen. Ze względu na to właśnie, że mieli ogłosić stan klęski żywiołowej, tak? I pamiętam, że oni wtedy opisywali to szczegółowo, ja już nie pamiętam tych szczegółów, bo to naprawdę było chyba ponad dekadę temu i oni opisywali szczegółowo, że miało do czegoś takiego dojść i wymieniali. Dlatego w tym i w tym czasie nie pojawiła się straż pożarna, dlatego policja nie interweniowała, pomimo tego, że miała zgłoszenia i oni pokazywali te zgłoszenia o tej godzinie, a policja wyjechała kilka godzin później. Nie dlatego, że był huragan, tylko dlatego, że takie były wytyczne. Dlatego wojsko też nie interweniowało ze względu na to, żeby dać ludziom czas, żeby wpadli w panikę i żeby zaczęli naprawdę mocno panikować. To być może są teorie spiskowe, to o czym ja mówię, ale ja pamiętam, oni bardzo fajnie wtedy, trochę tak, ale słuchaj, oni wylistowali to i to nie na podstawie teorii spiskowych, tylko oni pokazywali argumenty, jakie stanowiły o tym, że służby, które miały interweniować, nie interweniowały i dlaczego. I na podstawie tego oni uważali, że ktoś być może celowo dążył, żeby zorganizować taką po prostu, wiesz, ale akcję, wiecie co, nie? moje przesłanie było zupełnie inne. Przesłanie było takie, żeby przygotowywać się samemu i nie liczyć na to, że naprawdę się pojawi policja gremialnie, bo wiemy, że jest jakaś tam awaria. My musimy, słuchajcie, jeśli my oddamy swoją odpowiedzialność w ręce cudzych ludzi, to nasi cudzy ludzie będą odpowiadać za nasze życie. Natomiast jeśli my tą odpowiedzialność weźmiemy sami za siebie, to my odpowiadamy za to, co zrobimy. Nikt inny. Jesteśmy sobie w stanie pomóc. Jasne. Myślę, że tak. I myślę, że tu powinniśmy postawić kropkę i myślę, że to jest puenta wspaniała. No i w tym momencie wskoczył mi pod na kolana, żeby się z wami przywitać. Żeby powiedzieć, że koniec już. Tak. No. Ja myślę, że ciekawe, co nasi słuchacze w komentarzach umieszczą, jakie jest wasze zdanie na temat Wielkiego Resetu i czy są możliwy. Moi drodzy widzowie, bardzo wam dziękujemy za to, że byliście cierpliwi, chcieliście nas wysłuchać. My, muszę zaznaczyć, to jesteśmy przyjaciółmi i mimo, że mamy różne poglądy i czasami się nawet kłócimy i werbalnie sobie przeszkadzamy, czasem to jednak się przyjaźnimy. Dokładnie tak. Panowie, dzięki wam za obecność i do następnego razu. Też również dziękuję. Dzięki również. Dziękuję bardzo. Cześć.